Lekcja 1. Odkrywanie nowych miejsc. Dużo podróżuję i to świetny sposób na poznawanie nowych miejsc. Całkowicie się zgadzam. Podróże otwierają oczy na różne kultury i doświadczenia, które wzbogacają życie. Dokładnie. Każde miejsce docelowe oferuje unikalną perspektywę i niezapomniane wspomnienia, które pozostają z Tobą na zawsze. Uwielbiam to, że podróże pozwalają nawiązywać kontakty z ludźmi z różnych środowisk i dzielić się swoimi historiami. Tak, to fascynujące. Poznać ich tradycje i sposób, w jaki postrzegają świat wokół siebie. Co powiecie na wspólne planowanie podróży? Byłoby wspaniale odkrywać nowe miejsca obok siebie. Brzmi jak przygoda, która czeka, aby się wydarzyć. Masz jakieś cele na myśli? Zawsze chciałem odwiedzić miasto znane z bogatej kultury i bogatej historii. To byłoby niesamowite. Doświadczenie odkrywania nowych miejsc razem byłoby niezapomniane. Lekcja 2. Tajskie cuda. Plaże i bogata kultura w Tajlandii brzmią świetnie. Jakie są niektóre z najważniejszych rzeczy, o których słyszałeś? Słyszałem, że plaże są absolutnie oszałamiające, z krystalicznie czystą wodą i miękkim, białym piaskiem. Tak, a tętniące życiem targi uliczne, pełne pysznego jedzenia i lokalnego rzemiosła są obowiązkowym punktem zwiedzania. Zdecydowanie. Mogę sobie wyobrazić rozkoszowanie się autentyczną tajską kuchnią, chłonąc jednocześnie piękne widoki. Nie zapominajmy też o bogatej historii i starożytnych świątyniach, które pozwalają zajrzeć w przeszłość Tajlandii. Podoba mi się pomysł zwiedzania tych historycznych miejsc i poznawania tradycji, które kształtują daną kulturę. Oczywiście, każde doświadczenie pogłębi nasze zrozumienie tego fascynującego kraju. Dodatkowo serdeczność i gościnność mieszkańców Tajlandii sprawiają, że podróż ta staje się jeszcze bardziej wyjątkowa. Nie mogę się doczekać, aż odkryję wszystko, co Tajlandia ma do zaoferowania. To na pewno będzie niezapomniana przygoda. Lekcja 3. Realia pracy zdalnej. Zgadzam się. To nie to samo, co być w tym samym biurze, ale dajemy radę. Czy znasz jakieś skuteczne strategie, które pozwalają ci pozostać w kontakcie i być produktywnym podczas pracy zdalnej? Tak, odkryłem, że regularne rozmowy wideo naprawdę pomagają utrzymać osobistą więź ze współpracownikami. To świetny pomysł. Widząc twarze innych, komunikacja może wydawać się bardziej autentyczna i angażująca. Dokładnie. Odkryłem również, że wyznaczanie jasnych granic godzin pracy pomaga mi zachować koncentrację i równowagę. To takie ważne. Łatwo jest pozwolić, aby praca wdarła się w czas osobisty, gdy jesteś w domu. Oczywiście, staram się stworzyć dedykowane miejsce pracy, które sygnalizują, kiedy jestem w trybie pracy, a kiedy w trybie relaksu. Uwielbiam to podejście. Naprawdę pomaga ustalić rutynę, która może zwiększyć produktywność. Oczywiście, dzielmy się dalej wskazówkami. Razem możemy poruszać się po tym nowym sposobie efektywnej pracy. Lekcja 4. Decyzje dotyczące diety. Ważne jest, aby unikać nowych, modnych diet, które od czasu do czasu stają się popularne, ponieważ często nie mają poparcia naukowego. Oczywiście, te diety mogą być mylące i mogą nie dostarczać niezbędnych składników odżywczych, których nasze ciała potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. Dokładnie. Wiele osób wskakuje na ten wóz, nie biorąc pod uwagę długoterminowych skutków tak drastycznych zmian. Tak,
i często diety te promują niezrównoważone nawyki żywieniowe, które mogą prowadzić do efektu jojo. To świetny punkt. Zamiast tego skupienie się na zrównoważonym odżywianiu i umiarze jest zazwyczaj zdrowszym podejściem. Na pewno chodzi o znalezienie stylu życia, który działa dla ciebie osobiście, a nie o podążanie za trendami. Dokładnie. Zrównoważone nawyki prowadzą do lepszych wyników zdrowotnych w dłuższej perspektywie, do czego powinniśmy dążyć. Całkowicie się zgadzam. Zachęcajmy się nawzajem do podejmowania świadomych wyborów dotyczących naszych diet i dobrego samopoczucia. Oczywiście, razem możemy wspierać się nawzajem w osiąganiu naszych celów zdrowotnych w bezpieczny i skuteczny sposób. Lekcja 5. Pomocne kontakty. Pomyślałem, że mógłbyś mi podać swój numer telefonu, na wypadek, gdyby mój pies zaczął hałasować podczas naszych spotkań. To zdecydowanie by się przydało. Psy czasami potrafią być nieprzewidywalne i dobrze jest mieć plan. Tak, dokładnie. Jeśli muszę wyjść na chwilę, mogę dać ci znać bez żadnych zakłóceń. To ma sens. Zawsze lepiej jest komunikować się z wyprzedzeniem, aby wszystko szło gładko. Na pewno. Ponadto posiadanie numeru kontaktowego ułatwia koordynację w razie jakichkolwiek problemów. Oczywiście, upewnię się, że dam ci mój numer, żebyś mógł się ze mną skontaktować, kiedy tylko będzie to konieczne. Świetnie. Zawsze dobrze jest być przygotowanym, zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzęta i ich potrzeby. Zdecydowanie. Doceniam Twoją uwagę w myśleniu o tym, jak poradzić sobie z potencjalnymi rozproszeniami. Nie ma problemu. Chodzi o pracę zespołową i zapewnienie, że oboje będziemy mieć produktywne środowisko. Lekcja 6. Nowe początki. Cześć! Czy niedawno przeprowadziłeś się do nowego domu? Tak, zadomowiłam się dopiero w zeszłym tygodniu i zorganizowanie wszystkiego było nie lada przygodą. Brzmi ekscytująco. Przeprowadzka może być takim świeżym początkiem, ale wiąże się też z własnym zestawem wyzwań. Absolutnie. Rozpakowywanie jest zawsze trochę przytłaczające, ale uwielbiam pomysł tworzenia nowej przestrzeni. Mogę sobie wyobrazić. Czy miałeś już okazję zwiedzić okolicę? Tak, mam. W pobliżu jest kilka uroczych parków i kawiarni, które chętnie wypróbuję. To wspaniale! Znajdowanie lokalnych miejsc może naprawdę pomóc Ci poczuć się bardziej jak w domu w nowej okolicy. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, aby poznać nowych sąsiadów i stać się częścią społeczności. Brzmi, jakbyś miał świetny początek. Zaplanujmy spotkanie, gdy już się w pełni zadomowisz. Lekcja 7. Godziny pracy. Niestety, centrum biznesowe jest czynne tylko od 8:00 do 22:00, co może być nieco ograniczające. To trochę niewygodne, zwłaszcza dla tych z nas, którzy mogą mieć inne harmonogramy. Dokładnie. Byłoby miło, gdyby wydłużyli godziny otwarcia, aby pomieścić więcej osób. Oczywiście, czasami praca późno w nocy to jedyny czas, kiedy mogę się skupić bez rozpraszaczy. Całkowicie rozumiem. Mam nadzieję, że rozważą zmianę godzin otwarcia w przyszłości. Tak, byłoby to dużą zmianą dla wielu profesjonalistów, którzy korzystają z tych udogodnień. W międzyczasie być może będziemy musieli znaleźć alternatywne miejsca pracy poza godzinami pracy.
Brzmi jak dobry plan. Informujmy się nawzajem, jeśli odkryjemy jakieś odpowiednie opcje. Zdecydowanie. Razem możemy nawigować w tej sytuacji i jak najlepiej wykorzystać nasz czas. Lekcja 8. Bieg po zakupy spożywcze. Okej, potrzebuję jogurtu i mleka do moich przepisów, więc pójdźmy po kilka produktów do sklepu. Brzmi jak świetny plan. Przydałoby mi się też kilka niezbędnych rzeczy, więc wszystko działa idealnie. Super! Zawsze fajniej jest robić zakupy razem i możemy sobie nawzajem pomóc znaleźć to, czego potrzebujemy. Dokładnie. Poza tym, to dobra okazja, aby podzielić się kilkoma pomysłami kulinarnymi, skoro już przy tym jesteśmy. Tak, uwielbiam wypróbowywać nowe przepisy, zwłaszcza gdy mam kogoś, z kim mogę się nimi podzielić. Tak samo u mnie. Zróbmy listę, zanim wyruszymy, aby mieć pewność, że nie zapomnimy niczego ważnego. Świetny pomysł! W ten sposób zaoszczędzimy czas i upewnimy się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Oczywiście, nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie pyszne posiłki możemy stworzyć z naszych świeżych składników. Ja też nie. To będzie fajna przygoda kulinarna, gdy już wszystko będziemy mieć pod kontrolą. Lekcja 9. Mocny start. Myślę, że dobrym pomysłem będzie rozpoczęcie treningu siłowego od ciężarów, które będzie można kontrolować. Oczywiście, od jakiej wagi powinniśmy zacząć? Może 5 lub 10 funtów na początek byłoby idealne. Brzmi to rozsądnie, światło początkowo pomoże nam skupić się na naszej formie i technice. Tak, i ważne jest, aby unikać kontuzji, zwłaszcza gdy dopiero zaczynamy ćwiczyć. Dokładnie. W miarę jak budujemy siłę i pewność siebie, możemy stopniowo zwiększać ciężary, których używamy. Podoba mi się takie podejście. Pozwala nam ono rozwijać się we własnym tempie, jednocześnie stawiając sobie wyzwania. Ponadto, posiadanie solidnych podstaw zapewni nam długotrwały sukces w naszej podróży ku dobrej kondycji fizycznej. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak bardzo staniemy się silniejsi z czasem dzięki temu planowi. Będzie ekscytująco śledzić nasze postępy i wspólnie świętować nasze osiągnięcia. Lekcja 10. Ewolucja siły. Z biegiem pokoleń użyteczne cechy pewnych cech stawały się coraz powszechniejsze. To fascynujące. Niesamowite, jak działa ewolucja, kształtując gatunki, aby dostosować się do swojego środowiska. Dokładnie. Te cechy, które zwiększają przeżywalność i reprodukcję, są zazwyczaj przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, i ciekawie jest pomyśleć, że proces ten dotyczy nie tylko zwierząt, ale także roślin, a nawet ludzi. Absolutnie. Każde pokolenie przyczynia się do ogólnej odporności i zdolności adaptacyjnych gatunków. To sposób natury na zapewnienie, że najsilniejsi przetrwają i będą się rozwijać w zmieniających się warunkach. Tak, ta koncepcja pomaga nam zrozumieć bioróżnorodność i znaczenie ochrony różnych gatunków. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby docenić delikatną równowagę ekosystemów, która podtrzymuje życie na Ziemi. Poznanie teorii ewolucji pozwala nam lepiej zrozumieć nasze miejsce w świecie przyrody. Lekcja 11. Dorastanie. Moi rodzice mówią, że muszę wcześniej iść spać, bo następnego dnia mam szkołę. To zrozumiałe. Chcą, żebyś rano był wypoczęty i gotowy do nauki. Wiem,
ale czasami wolałbym zostać trochę dłużej, żeby móc spędzić więcej czasu ze znajomymi. Całkowicie to rozumiem. Trudno czekać, gdy jesteś podekscytowany dorastaniem i większą swobodą. Tak, nie mogę się doczekać, aż dorosnę. Wtedy będę mogła sama decydować o porze pójścia spać. To taka ekscytująca myśl. Z wiekiem przychodzi więcej odpowiedzialności i niezależności. Dokładnie, ale wiem też, że mając taką niezależność, będę musiała mądrze zarządzać swoim czasem. Na pewno, nauka równoważenia obowiązków i zabawy będzie ważną umiejętnością, gdy dorośniesz. Nie mogę się już doczekać podróży, która mnie czeka i wszystkich doświadczeń, które się z nią wiążą. Lekcja 12. Opieka globalna. Zadowoleni klienci są ważni, zwłaszcza pacjenci z przepupliną, którzy szukają najlepszej możliwej opieki. Oczywiście, ciekawe, że pacjenci ci pochodzą nie tylko z Kanady i Stanów Zjednoczonych, ale także z innych krajów. Tak, to podkreśla reputację dostawców opieki zdrowotnej i jakość dostępnego leczenia. Naprawdę tak jest. Pacjenci często są skłonni przebyć duże odległości, aby otrzymać specjalistyczną opiekę. Świadczy to o zaufaniu, jakim darzą swoje zespoły medyczne. Dokładnie. Kupienie się na zadowoleniu pacjenta jest kluczowe dla zapewnienia pozytywnych wyników i powrotu do zdrowia. Wierzę, że otwarta komunikacja i spersonalizowana opieka znacząco przyczyniają się do tego zadowolenia. Zdecydowanie. Ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia słuchali potrzeb i obaw swoich pacjentów. Cieszę się, że wiele placówek stawia na takie podejście, budując silne relacje ze swoimi pacjentami. Lekcja 13. Piękno natury. Okoliczne szlaki oferują zapierające dech w piersiach widoki, idealne dla miłośników natury, takich jak ty. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Jest coś naprawdę magicznego w byciu otoczonym pięknem natury. Tak, wędrówki tymi szlakami nie tylko zapewniają oszałamiające widoki, ale także orzeźwiającą ucieczkę od codziennego życia. Dokładnie. Każdy krok na szlaku wydaje się przygodą czekającą na rozwinięcie. A szansa na obserwowanie dzikich zwierząt po drodze sprawia, że wyprawa jest jeszcze bardziej ekscytująca. Absolutnie. Natura ma sposób, aby zaskoczyć cię swoimi cudami na każdym kroku. Myślę, że powinniśmy wkrótce zaplanować jakąś pieszą wycieczkę. To będzie świetny sposób na wspólne cieszenie się świeżym powietrzem. Brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać, aby eksplorować te szlaki i chłonąć całe piękno wokół nas. Zróbmy to. To będzie fantastyczna okazja, aby połączyć się z naturą i sobą nawzajem. Lekcja 14. Powiązania rodzinne. Wiesz, zawsze wydawało mi się fascynujące, jak na spotkaniach rodzinnych spotykają się ciotki, wujkowie, kuzyni, siostrzenice, siostrzeńcy, a nawet teściowie. Oczywiście, każda osoba dodaje swój unikalny smak do miksu, tworząc tak żywą atmosferę. Tak, i ciekawe jest to, że każda rodzina ma swoje własne tradycje, które sprawiają, że te spotkania są wyjątkowe. Zdecydowanie. Uwielbiam słuchać opowieści, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Naprawdę łączą nas z naszymi korzeniami. Jasne, a interakcje między kuzynami mogą być tak zabawne, zwłaszcza gdy wspominają przygody z dzieciństwa. Dokładnie.
Wspaniale jest widzieć, jak te więzi z dzieciństwa ewoluują, gdy wszyscy dorastają i zakładają własne rodziny. Tak, i miło jest widzieć, jak młodsze pokolenie tworzy własne powiązania, kontynuując rodzinną tradycję. Całkowicie się zgadzam. Rodzina jest tak ważną częścią naszego życia, a te połączenia pomagają kształtować to, kim jesteśmy. Zadbajmy o to, aby te chwile były dla nas przyjemnością i stwórzmy nowe wspomnienia podczas naszego kolejnego rodzinnego spotkania. Lekcja 15. Plany podróży. Przyjedziemy 10 lipca, więc powinniśmy odpowiednio zaplanować naszą podróż. Dobrze, dokonam rezerwacji, żeby mieć pewność, że wszystko jest gotowe na nasz przyjazd. Brzmi idealnie. Zawsze jest ulgą mieć zapewnione zakwaterowanie z wyprzedzeniem. Zdecydowanie. Poszukam miejsca, które jest wygodne i ma dobre recenzje, aby nasz pobyt był przyjemny. Świetnie. Doceniam, że się tym zająłeś. Pozwoli nam to skupić się na cieszeniu się czasem spędzonym razem. Nie ma problemu. Jestem podekscytowany podróżą i nie mogę się doczekać, aby zwiedzać okolice z tobą. Ja też. Zawsze fajnie odkrywać nowe miejsca z kimś, kto docenia przygody. Dokładnie. Uczyńmy tę podróż niezapomnianą, ze mnóstwem aktywności i doświadczeń do podzielenia się. Oczywiście, nie mogę się doczekać, aby wspólnie tworzyć nowe wspomnienia podczas tej podróży. Lekcja 16. Podstawowe rzeczy do spakowania. Świetnie. Upewnijmy się, że mamy wszystkie nasze rzeczy, zanim wyruszymy w podróż. To sprytny pomysł. Łatwo zapomnieć o czymś ważnym, gdy się spieszysz. Dokładnie. Zawsze lubię robić checklistę, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte. To dobra strategia. Zacznę zbierać swoje rzeczy i odznaczać je w miarę postępów. Świetnie. Zrobię to samo i możemy sobie pomóc, pamiętając o rzeczach na ostatnią chwilę. Tak, praca zespołowa ułatwia sprawę. Zawsze fajnie jest przygotowywać się do wspólnej podróży. Oczywiście. Ponadto odznaczanie pozycji daje satysfakcję i utrzymuje nas w porządku. Zgadzam się. Upewnijmy się również, że mamy przekąski i rozrywkę na podróż. Świetny pomysł. Dobrze przygotowana podróż jest zawsze przyjemniejsza od początku do końca. Lekcja 17. Podróż historyczna. To miasto jest ostatnią dużą miejscowością, przez którą przejeżdżają ludy w drodze na nowe tereny rolnicze położone dalej na zachód. To fascynujące. Musiało to być kluczowe miejsce postoju dla osadników w tamtym czasie. Tak, wyobrażam sobie, że panował tam spory ruch, ponieważ ludzie przygotowywali się do czekającej ich podróży. Dokładnie. Ciekawie jest pomyśleć o historiach i wyzwaniach, z którymi musieli się zmierzyć podczas podróży. Na pewno. Każdy podróżnik prawdopodobnie miał swoje własne marzenia i nadzieje na nowy początek na zachodzie. A to miasto miało im zapewnić zaopatrzenie i wsparcie podczas ich przygód. Zdecydowanie. To niesamowite, jak miasta takie jak to odegrały tak znaczącą rolę w kształtowaniu historii. Chciałbym dowiedzieć się więcej o jego przeszłości i o tym, jak przyczynił się do rozwoju regionu. Ja też. Poznawanie podróży tych, którzy byli przed nami, wzbogaca nasze zrozumienie dnia dzisiejszego. Lekcja 18. Zwracanie uwagi na szczegóły. No cóż,
Nie zauważyłem tego wcześniej, więc chyba masz rację, że trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Tak, łatwo jest przeoczyć pewne rzeczy, gdy skupiasz się na szerszym obrazie. Dokładnie. Przyjrzę się wszystkiemu dokładnie, aby upewnić się, że nie przegapiliśmy niczego ważnego. To świetny plan. Czasami najmniejsze szczegóły mogą mieć duże znaczenie dla wyniku. Oczywiście. Sprawdzę jeszcze raz nasz plan podróży i upewnię się, że wszystkie nasze plany są na miejscu. Doskonale. Zawsze lepiej być przygotowanym, niż dowiedzieć się, że coś jest nie tak w ostatniej chwili. Masz rację. Poświęćmy czas, aby dokładnie wszystko przejrzeć. Zgadzam się. Trochę dodatkowego wysiłku teraz zapewni płynniejsze doświadczenie później. Zdecydowanie. Doceniam Twoją pomoc w utrzymaniu wszystkiego zorganizowanego i płynnego. Lekcja 19. Przystępne cenowo wybory. To naprawdę fantastyczna oferta, a najlepsze jest to, że jest dostępna w przystępnej cenie, prawda? Oczywiście, znalezienie czegoś, co mieści się w Twoim budżecie, a jednocześnie jest wysokiej jakości, to takie zwycięstwo. Tak, dzięki temu większa liczba osób będzie mogła cieszyć się korzyściami bez wydawania fortuny. Dokładnie. Dobra cena może naprawdę otworzyć możliwości dla każdego, zwłaszcza jeśli chodzi o doświadczenia. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Odświeżające jest widzieć opcje, które są dostępne dla szerszej publiczności. Ponadto, jeśli coś jest w zasięgu ręki, pozwala na większą elastyczność w planowaniu i cieszeniu się życiem. Zdecydowanie. Zachęca ludzi do próbowania nowych rzeczy bez stresu związanego z nadmiernym wydawaniem pieniędzy. Uwielbiam to. Wszystko wydaje się bardziej zrelaksowane i przyjemne, wiedząc, że nie wydajesz za dużo. Oczywiście, upewnimy się, że będziemy szukać świetnych ofert w przyszłości. Lekcja 20. Maniery mają znaczenie. Wydaje się, że współczesne życie zachęca do złych manier, co jest dość niepokojące. Całkowicie się zgadzam. Wygląda na to, że zasady etykiety nie są już nauczane młodzieży tak, jak kiedyś. Tak, i może to prowadzić do nieporozumień i braku szacunku w interakcjach społecznych. Dokładnie. Nauczanie manier jest niezbędne, aby pomóc jednostkom poruszać się w sytuacjach społecznych z wdziękiem. Oczywiście, dobra etykieta sprzyja pozytywnym relacjom i wzajemnemu szacunkowi między ludźmi. Uważam, że dzisiaj niezwykle ważne jest, aby szkoły i rodziny podkreślały znaczenie dobrych manier. Zdecydowanie. Pojęcie tych wartości na wczesnym etapie może mieć trwały wpływ na przyszłe pokolenia. Mam nadzieję, że znajdziemy sposoby na promowanie lepszych manier i rozwagi w naszym codziennym życiu. Ja też. To mała zmiana, która może zrobić wielką różnicę w naszych społecznościach. Lekcja 21. Kłopoty w podróży. Liniom lotniczym udało się w końcu go zlokalizować. Brzmi to jak nie lada wyzwanie. Tak, to naprawdę była stresująca sytuacja. Jak udało im się znaleźć twój zagubiony bagaż? Musieli to sprawdzić za pomocą różnych połączeń, ale byłem zadowolony, gdy w końcu do mnie zadzwonili. To musiała być taka ulga. Wyobrażam sobie, jak bardzo czekałeś na aktualizację. Oczywiście, zgubienie bagażu może naprawdę popsuć ci podróże, zwłaszcza gdy potrzebujesz swoich rzeczy.
Rozumiem. Zawsze jest wyzwaniem, gdy jesteś w nowym miejscu bez swoich rzeczy. Tak, ale byłem wdzięczny za ich obsługę klienta. Informowali mnie na bieżąco o postępach w procesie. Świetnie to słyszeć. Dobra komunikacja naprawdę może pomóc złagodzić stres w takich sytuacjach. Zdecydowanie. To sprawiło, że doświadczenie było trochę bardziej znośne, wiedząc, że mają nad tym kontrolę. Lekcja 22. Rozwiązania kreatywne. Zabawne, jak nudne zadanie malowania płotu może zamienić się w przyjemną czynność. Tak, słyszałem, że udało mu się namówić kilku innych chłopców, żeby mu pomogli, udając, że malowanie płotu jest ekscytującym wyzwaniem. Dokładnie. To sprytne, jak zamienił przyziemne zadanie w coś przyjemnego dla wszystkich zaangażowanych. Uwielbiam to podejście. Pokazuje, jak kreatywność może sprawić, że nawet najnudniejsze zadania wydają się atrakcyjne. Oczywiście, czasami wystarczy odrobina wyobraźni, aby zmienić perspektywę. Na pewno, a praca zespołowa sprawiła, że zadanie minęło o wiele szybciej i przyjemniej. Tak, praca zespołowa naprawdę może przekształcić każdy projekt w dobrą zabawę. Myślę, że to świetna lekcja, jak znaleźć radość w codziennych obowiązkach i jak najlepiej je wykorzystać. Zdecydowanie. Pamiętajmy, aby podtrzymywać tego ducha przy życiu w naszych własnych zadaniach. Lekcja 23. Zrozumieć mniejszość. Zdaję sobie sprawę, że gdy członkowie trzech pierwszych ław wyrażają zgodę, jestem w mniejszości, a to może być dość trudne. Trudno musi być obstawać przy swoim zdaniu, kiedy większość widzi sprawę inaczej. Dokładnie. Moim następnym zadaniem jest zatem upewnienie się, że moja perspektywa zostanie wysłuchana, nawet jeśli wydaje się, że walczę pod górą. To odważne podejście. Ważne jest, aby wyrażać alternatywne punkty widzenia dla wszechstronnej dyskusji. Tak, wierzę, że różnorodność myśli prowadzi do lepszego podejmowania decyzji w dłuższej perspektywie. Oczywiście, nawet jeśli czasami jest to niewygodne, kwestionowanie konsensusu może wywołać wartościowe rozmowy. Całkowicie się zgadzam. Moim celem jest jasne przedstawienie moich argumentów i poparcie ich solidnymi dowodami. To świetna strategia. Bycie dobrze przygotowanym może pomóc Ci bronić swojej pozycji i zyskać szacunek. Mam nadzieję, że nawet będąc w mniejszości, mój wkład doprowadzi do znaczącej zmiany. Lekcja 24. Skarby lotniska. Wow, spójrz na wszystkie te pamiątki w sklepie z pamiątkami na lotnisku. Naprawdę oddają lokalną kulturę. Wiem, prawda? Zawsze ekscytujące jest znalezienie wyjątkowych przedmiotów, które przypominają Ci o Twoich podróżach. Dokładnie. Mam ochotę kupić coś specjalnego, żeby upamiętnić tę podróż. Ja też. Jest coś w tym, że przywożąc kawałek miejsca do domu, wspomnienia trwają dłużej. Tak. Ponadto pamiątki mogą być świetnym prezentem dla rodziny i przyjaciół, którzy docenią smak Twoich przygód. Oczywiście. Uwielbiam znajdować coś, co opowiada historię o tym, gdzie byłem. Jakże prawdziwe! Poświęćmy chwilę na przeglądanie i zobaczmy, co przyciągnie naszą uwagę. Świetny pomysł. To wie, może znajdziemy coś naprawdę wyjątkowego, czemu nie będziemy mogli się oprzeć. Nie mogę się doczekać, aż znajdę idealną pamiątkę z naszej podróży.
Lekcja 25. Płótno natury. Zobaczył i namalował pożar na prerii, uchwycając żywe kolory i intensywność sceny. To brzmi zapierająco. To musiał być niezwykły widok, być świadkiem takiego naturalnego zjawiska. Absolutnie. Sposób, w jaki płomienie tańczą po krajobrazie, jest zarówno piękny, jak i przerażający. Mogę sobie tylko wyobrazić, a namalowanie takiego momentu wymaga wyostrzonego oka na szczegóły i głębokiego docenienia natury. Tak, strzelił do niedźwiedzia z wyzbyckiej odległości, co musiało być ekscytującym, ale niebezpiecznym doświadczeniem. Wow, to niesamowite. Cóż za historia do opowiedzenia, uchwycająca zarówno piękno, jak i surową moc dzikiej przyrody. Dokładnie. To fascynujące, jak artyści potrafią przełożyć te intensywne momenty na sztukę wizualną. Zgadzam się. To potężne przypomnienie związku między sztuką a naturą, prezentujące cuda świata. Doceniajmy te chwile w naszych własnych przygodach i uwieczniajmy je na swój sposób. Lekcja 26. Wrąt przywództwo. Umiejętność rozwiązywania problemów i przywództwo są niezbędne na każdym stanowisku. Ale jaka jest Twoja największa słabość? To trudne pytanie. Myślę, że moją największą słabością jest czasem nadmierne rozmyślanie nad decyzjami. Rozumiem. Łatwo jest zatracić się w szczegółach i stracić z oczu szerszy obraz. Dokładnie. Choć dążę do dokładności, może to spowolnić moją zdolność do zdecydowanego działania. To ma sens. Rozpoznanie słabości jest pierwszym krokiem do poprawy. Tak, pracuję nad tym, aby bardziej ufać swoim instynktom i szukać opinii innych, aby przyspieszyć ten proces. Myślę, że to świetne podejście. Współpraca może naprawdę usprawnić podejmowanie decyzji i zmniejszyć wahanie. Oczywiście, uczę się równoważyć dokładność z działaniem, co jest kluczowe dla skutecznego przywództwa. Brzmi, jakby był na dobrej drodze. Wzrost bierze się z uznania i zajęcia się naszymi słabościami. Lekcja 27. Gładkie podróże. Nie, było szybko i bezproblemowo. Byłem mile zaskoczony, jak gładko wszystko poszło. Świetnie to słyszeć. Czy twoje torby dotarły na czas, czy były jakieś problemy? Na szczęście mój bagaż dotarł dokładnie w tym samym momencie, co sprawiło, że całe przeżycie było jeszcze lepsze. To ulga. Zawsze jest stresująco, gdy trzeba czekać na bagaż po długim locie. Oczywiście, miałem swój udział w koszmarach podróżniczych, więc to była mile widziana odmiana. Mogę sobie wyobrazić, to miłe, gdy wszystko się układa i możesz skupić się na cieszeniu się podróżą. Tak, nie mogę się doczekać eksploracji bez żadnych rozproszeń i zmartwień o moje rzeczy. To brzmi wspaniale. Oto płynny początek naszej przygody i wiele pozytywnych doświadczeń przed nami. Na zdrowie. Wykorzystajmy tę podróż razem. Lekcja 28. Okalni przewodnicy. Niedawno zarezerwowałem przewodnika lokalnego za pośrednictwem platformy internetowej, która łączy podróżników z dobrze poinformowanymi lokalnymi mieszkańcami. Nie mogę Brzmi się to tego jak doczekać. fantastyczny sposób na ulepszenie swoich doświadczeń podróżniczych. Posiadanie lokalnego przewodnika może zapewnić unikalne spostrzeżenia i ukryte perełki. Dokładnie.
Mogą mi pokazać miejsca, których zazwyczaj nie ma w przewodnikach, co może sprawić, że podróż będzie o wiele bardziej autentyczna. Tak, i świetnie jest mieć kogoś, kto zna kulturę i historię danego regionu, aby pomóc w zapoznaniu się z lokalnymi zwyczajami. Oczywiście, nie mogę się doczekać, aby zadać pytania i dowiedzieć się więcej o lokalnych tradycjach i praktykach, które kształtują to miejsce. To tak, jakby mieć przyjaciela w nowym miejscu, co może sprawić, że stanie się ono mniej onieśmielające i bardziej przyjazne. Całkowicie się zgadzam. Nie mogę się doczekać, aby zanurzyć się w kulturze i stworzyć trwałe wspomnienia podczas tej podróży. To jest duch. Wykorzystajmy w pełni nasze przygody i mam nadzieję, że spędzisz niesamowity czas ze swoim przewodnikiem. Dziękuję. Podzielę się z Wami wszystkimi ekscytującymi historiami i doświadczeniami, gdy wrócę. Nie mogę się doczekać, aby opowiedzieć Wam o tym wszystkim. Lekcja 29. Pozostawanie w kontakcie. Dzięki telefonowi mogę z łatwością komunikować się z przyjaciółmi i rodziną, co jest prawdziwym błogosławieństwem, gdy jesteśmy daleko od siebie. Mądry ruch. Pozostawanie w kontakcie cyfrowym sprawiło, że utrzymywanie relacji stało się o wiele łatwiejsze, bez względu na odległość. Dokładnie. Pozwala nam dzielić się chwilami, aktualnościami, a nawet zwykłymi pogawędkami, które trzymają nas blisko, nawet gdy jesteśmy daleko. Tak, i doceniam to, jak szybko możemy zwrócić się o pomoc lub po prostu sprawdzić, co u nas słychać. Całkowicie się zgadzam. To pocieszające wiedzieć, że zawsze możemy podnieść słuchawkę i porozmawiać z kimś, na kim nam zależy. Zdecydowanie. Czuję, że technologia zmieniła sposób, w jaki się komunikujemy i utrzymujemy przyjaźnie. Naprawdę tak jest. Upewnijmy się, że wykorzystujemy te narzędzia, aby wzmocnić nasze połączenia i regularnie się meldować. Oczywiście, oto jak najlepiej wykorzystać naszą cyfrową erę i utrzymać naszych bliskich blisko, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Tak, razem możemy zapewnić, że odległość nigdy nie będzie przeszkadzać naszym przyjaźniom i więziom rodzinnym. Lekcja 30. Porównywanie obszarów. Obszar, który omawiamy, jest dość fascynujący. Ciekawe jest to, że jeden region jest większy, ma powierzchnię 59 600 km². Absolutnie. Niesamowite, jak wielkość może wpływać na kulturę, gospodarkę i środowisko regionu. Tak, większy obszar często oznacza bardziej zróżnicowane ekosystemy i populacje, co może wiązać się z wyjątkowymi wyzwaniami i możliwościami. Zdecydowanie. Zróżnicowana geografia może wpływać na wszystko, od rolnictwa po turystykę, kształtując tożsamość danego obszaru. Wierzę, że zrozumienie tych różnic może dostarczyć cennych informacji na temat tego, jak regiony rozwijają się na przestrzeni czasu. Tak, i przypomina nam to, jak bardzo nasz świat jest ze sobą powiązany, zmiany w jednym obszarze mogą mieć efekt domina w innym. Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej o tych regionach i o tym, jak ich wyjątkowe cechy wpływają na szerszy obraz. U mnie to samo. Kontynuujmy eksplorację i dyskusję na temat tych fascynujących tematów, poznając coraz więcej o naszym świecie. Oczywiście, oto sposób na głębsze zrozumienie różnorodnych miejsc, w których żyjemy. Lekcja 31. Przystępne cenowo samochody. Niesamowite jest to, jak nowoczesny samochód zrewolucjonizował transport. Udało mu się stworzyć pojazd, z którego każdy mógł korzystać i na który każdy mógł sobie pozwolić, dzięki czemu podróżowanie stało się dostępne To dla prawda, całej ta populacji. innowacja otworzyła tak wiele możliwości dla jednostek i rodzin, pozwalając im odkrywać i łączyć się z odległymi miejscami. Dokładnie.
Wpływ niedrogich samochodów ukształtował nasze społeczeństwo na niezliczone sposoby, ułatwiając ludziom podejmowanie pracy i utrzymywanie kontaktów społecznych. Tak, i fascynujące jest, jak ta dostępność wpłynęła na planowanie urbanistyczne, prowadząc do rozwoju przedmieść i autostrad łączących miasta. Całkowicie się zgadzam. Ewolucja samochodów fundamentalnie zmieniła dynamikę naszego życia, pracy i interakcji ze sobą. Oczywiście, jestem ciekaw, jak przyszłe innowacje w transporcie będą nadal rozwiązywać problemy środowiskowe, jednocześnie zapewniając dostępność dla wszystkich. Tak, wprowadzenie pojazdów elektrycznych i zrównoważonych praktyk będzie miało kluczowe znaczenie dla stworzenia bardziej zielonej przyszłości, a jednocześnie umożliwienia każdemu podróżowania. Jestem podekscytowany tym, dokąd zaprowadzi nas ta podróż. Możliwości, które przed nami stoją, są naprawdę ekscytujące. Oto przyszłość pełna innowacyjnych rozwiązań transportowych, które przyniosą korzyści zarówno ludziom, jak i planecie. Lekcja 32. Efektywny transport. Do celu możemy dojechać pociągiem, jest to bardzo wygodne rozwiązanie, podróż trwa około 2 godzin, co czyni je efektywnym wyborem. Brzmi idealnie. Uwielbiam podróże pociągiem. Pozwalają nam się zrelaksować i cieszyć się krajobrazami po drodze bez stresu związanego z prowadzeniem. Dokładnie. Ponadto jest przyjazny dla środowiska i często zapewnia wygodną przestrzeń do poruszania się w trakcie podróży. Tak, a możliwość poznania nowych osób w pociągu może sprawić, że podróż będzie jeszcze przyjemniejsza, ponieważ nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Zgadzam się. Zawsze fascynujące jest słuchanie opowieści od innych podróżników i dzielenie się doświadczeniami, które mogą wzbogacić naszą podróż. Zdecydowanie. A gdy już dotrzemy, będziemy odświeżeni i gotowi do eksploracji bez kłopotów z nawigowaniem po korkach. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć widoki i stworzyć wspaniałe wspomnienia podczas naszej podróży. Tak, upewnijmy się, że spakujemy trochę przekąsek na podróż i cieszmy się każdą chwilą razem. Nie mogę się doczekać. Oto nasza nadchodząca przygoda i wszystkie ekscytujące doświadczenia, które na nas czekają. Lekcja 33. Eksploracja kulturowa. Spokojne świątynie, które odwiedziłem, były absolutnie hipnotyzujące. Spokój i piękne otoczenia sprawiły, że przeżycie było niezapomniane. To brzmi niewiarygodnie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak uspokajające musi być spędzanie czasu w tak spokojnych przestrzeniach wypełnionych bogatą historią i duchowością. Tak, to było naprawdę miejsce refleksji i integracji, pozwalające docenić kunszt włożony w budowę tych budowli. Uwielbiam to. Odwiedzanie takich miejsc może zapewnić głębsze zrozumienie różnych kultur i ich wartości. Oczywiście. Każda świątynia miała swoją własną, unikalną architekturę i historię, co dodawało wrażeń podczas ich zwiedzania. Niesamowite jest to, jak wiele możemy się nauczyć od tych zabytków kultury. Kryją one w sobie historie, które łączą nas z przeszłością. Myślę, że ważne jest, abyśmy zanurzyli się w tych doświadczeniach, aby rozwinąć w sobie większe uznanie dla różnorodności na naszym świecie. Tak, zróbmy to w celu wspólnego odwiedzenia większej liczby miejsc kulturalnych. To wspaniały sposób na poszerzenie naszych horyzontów. Jestem tym podekscytowany. Oto wiele kolejnych przygód wypełnionych eksploracją i docenianiem piękna wokół nas. Lekcja 34. Kontekst historyczny. Rząd Łysa odwołał swojego naczelnego dowódcę w kluczowym momencie historii,
Decyzja ta wywarła znaczący wpływ na morale żołnierzy brytyjskich i kanadyjskich. Tak, to jest kluczowy punkt. Interesujące jest, jak zmiany w przywództwie mogą wpływać na bieg wydarzeń w czasach konfliktu. Oczywiście, zmiana dowództwa często wpływa nie tylko na strategię wojskową, ale także na pewność siebie żołnierzy na ziemi. Fascynujące jest to, jak dynamika władzy może kształtować wyniki wydarzeń historycznych, oddziałując na przyszłość narodów. Wierzę, że zrozumienie tych momentów w historii może być cenną lekcją dla współczesnego przywództwa i podejmowania decyzji. Tak, i ważne jest przeanalizowanie, w jaki sposób decyzje te wpisują się w obecną sytuację geopolityczną i jakie wnioski z niej wyciągnięto. Chciałbym zgłębić ten temat i odkryć, w jaki sposób przeszłe wydarzenia nadal wpływają na dzisiejszy świat. Ja też. Kontynuujmy dyskusję na temat tych historycznych kontekstów i ich znaczenia w naszym życiu i społeczeństwie. Oto sposób na pogłębienie naszej wiedzy o historii i jej wpływie na naszą teraźniejszość i przyszłość. Lekcja 35. Opcje gastronomiczne. Ciekawi mnie, gdzie moglibyśmy coś zjeść po naszym spotkaniu. Zaczynam czuć się coraz bardziej głodny. Cóż, w okolicy znajduje się kilka restauracji serwujących różnorodną kuchnię, mamy więc wiele możliwości wyboru. Brzmi obiecująco. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca do jedzenia, zwłaszcza gdy jest okazja, aby spróbować czegoś innego. Ja też. Słyszałem, że włoska restauracja na końcu ulicy serwuje jedne z najlepszych makaronów w mieście. Och, z chęcią zjadłabym teraz miskę solidnego makaronu. Brzmi tak pocieszająco. A jeśli mamy ochotę na coś lżejszego, w pobliżu znajduje się świetna restauracja sushi, której bardzo chcę spróbować. Sushi brzmi fantastycznie. To byłaby orzeźwiająca odmiana, a ja uwielbiam, jak pięknie jest podane. Dokładnie. Poza tym zawsze fajnie jest dzielić się różnymi daniami i próbować wszystkiego po trochu. Wybierzmy wkrótce miejsce, żebyśmy mogli później cieszyć się dobrym posiłkiem, nie czując pośpiechu. Lekcja 36. Poszukiwanie skarbów. Szukajmy dalej, kto wie, jakie ukryte perełki możemy znaleźć podczas naszej zakupowej przygody. Całkowicie się zgadzam. Emocje związane z odkrywaniem czegoś nieoczekiwanego sprawiają, że jest to jeszcze bardziej ekscytujące. Poza tym zawsze wierzyłem, że najlepsze skarby często ukryte są w najbardziej zaskakujących miejscach. Dokładnie, a dział sprzedaży zawsze dostarcza ciekawych znalezisk, jeśli tylko zechcesz trochę poszparać. To prawda. Czasami najlepsze okazje to takie, których odkrycie wymaga odrobiny dodatkowego wysiłku. Uwielbiam poczucie spełnienia, jakie towarzyszy znalezieniu świetnej okazji po dokładnych poszukiwaniach. Tak, to jak zwycięstwo, zwłaszcza gdy możesz się nim podzielić z kimś, kto docenia podróż. Trzymajmy oczy szeroko otwarte i cieszmy się procesem. W końcu nie chodzi tylko o to, co kupujemy, ale także o wspomnienia, które tworzymy. Oczywiście, ta przygoda polega na wspólnej zabawie podczas eksplorowania naszych opcji. Lekcja 37. Problemy hotelowe. Przepraszam, ale wygląda na to, że jest jakiś problem z telewizorem w moim pokoju. W ogóle nie działa. To musi być frustrujące, zwłaszcza po długim dniu podróży. Czy próbowałeś sprawdzić połączenia? Próbowałem, ale nic nie pomagało. System w ogóle nie reaguje.
Rozumiem, że czasami technologia potrafi być zaskakująco kapryśna w najgorszych momentach. Dokładnie. Naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby się zrelaksować przy dobrym serialu przed snem. Miejmy nadzieję, że personel będzie mógł Ci szybko pomóc. Ważne jest, abyś czuł się komfortowo w swoim miejscu pobytu. Tak, posiadanie działającego telewizora to dobry sposób na relaks, szczególnie gdy jesteś poza domem. Zgadzam się. Zobaczmy, czy mogą zaproponować rozwiązanie, dzięki któremu będziesz mógł cieszyć się wieczorem. Dziękuję za wsparcie, doceniam to. Chcę po prostu jak najlepiej wykorzystać mój pobyt tutaj. Lekcja 38. Zmiana perspektyw. W rezultacie wiele kobiet było bardziej skłonnych do uprawiania seksu przedmałżeńskiego niż miało to miejsce To wcześniej. ciekawe spostrzeżenie. Postawy społeczne niewątpliwie ewoluowały na przestrzeni lat. Tak, i często odzwierciedla szersze zmiany w sposobie postrzegania i rozumienia związków międzyludzkich we współczesnym świecie. Fascynujące jest obserwowanie, jak zmiany kulturowe mogą znacząco wpływać na osobiste wybory. Rzeczywiście, zmiany te często stwarzają okazję do otwartych dyskusji o intymności i zgodze. To prawda. Ważne jest, aby ludzie czuli się upoważnieni do dokonywania właściwych dla siebie wyborów. Oczywiście, otwarty dialog może pomóc zdemistyfikować te tematy i zmniejszyć stygmatyzację. Zachęca też ludzi do bycia bardziej szczerymi wobec siebie i swoich partnerów. Dokładnie. Zrozumienie tej dynamiki może prowadzić do zdrowszych relacji i wzajemnego szacunku. Lekcja 39. Osiąganie celów. Podejmowanie kroków w celu osiągnięcia swoich celów jest ważne i myślę, że zapisanie się na To siłownię doskonały było w wybór. moim przypadku Sprawność świetną fizyczna decyzją. często odgrywa ogromną rolę w ogólnym samopoczuciu i pewności siebie. Zdecydowanie zauważyłem, że regularne ćwiczenia pozytywnie wpływają na mój nastrój i poziom energii. Inspirujące jest widzieć, że podejmujesz się tej podróży. Posiadanie osobistego trenera musi być również świetną motywacją. Tak, naprawdę pomaga, gdy ktoś cię prowadzi i motywuje do działania. Mogą też dostosować treningi do Twoich konkretnych potrzeb, dzięki czemu osiągnięcie tych celów będzie łatwiejsze. Dokładnie. Ponadto jest to wspaniały sposób na naukę nowych technik i pozostanie zaangażowanym w swoją rutynę fitness. Podziwiam Twoje poświęcenie. Potrzeba odwagi, żeby dokonać takich zmian w stylu życia i się ich trzymać. Dziękuję. Wierzę, że z determinacją i wsparciem każdy może osiągnąć swoje cele. Lekcja 40. Wyzwania związane z finansowaniem. Ze względu na brak funduszy wiele osób uważało to za wstyd, biorąc pod uwagę pozytywny Smutno jest przekaz, patrzeć, jaki jak program przekazywał wartościowe inicjatywy społeczności. zmagają się z brakiem środków, zwłaszcza gdy mają tak znaczący wpływ. Tak, i często wydaje się, że najbardziej przydatne programy są eliminowane jako pierwsze, pomimo ich znaczenia. Dokładnie. I aż chcę się zapytać, ile istnień można by poprawić przy odrobinie większego wsparcia. Jasne, w takich sytuacjach orędownictwo i świadomość są kluczowe. Ludzie muszą uznać wartość programu. Zgadzam się, a dzielenie się historiami sukcesu może pomóc w podkreśleniu pozytywnych zmian wynikających z takich inicjatyw. Zastanówmy się, w jaki sposób zwiększyć świadomość i potencjalnie zdobyć poparcie dla tej sprawy.
To brzmi jak plan. Razem możemy coś zmienić i pomóc zapewnić, że te programy będą się rozwijać. Oczywiście, każdy wysiłek się liczy i ważne jest, aby bronić tego, w co wierzymy. Lekcja 41. Efektywne przywództwo. Inną strategią jest delegowanie zadań na podstawie mocnych stron każdego członka zespołu, co może znacznie zwiększyć produktywność. To genialne podejście. Kiedy każdy gra do swoich mocnych stron, zespół działa wydajniej. Dokładnie. Ponadto podnosi to morale, gdy ludzie czują się zmotywowani do angażowania się w obszary, w których są dobrzy. Ponadto wzmacnia poczucie własności i odpowiedzialności. To jest kluczowe dla dynamiki zespołu. Tak, gdy ludziom powierza się obowiązki zgodne z ich umiejętnościami, mają oni tendencję do większej dumy ze swojej pracy. Pozwala to na pojawianie się bardziej innowacyjnych pomysłów, ponieważ różne umiejętności wnoszą różne perspektywy. Oczywiście, współpraca staje się płynna, gdy wszyscy są zgodni ze swoimi rolami i obowiązkami. Wybierajmy taką atmosferę w naszym zespole. Jest ona niezbędna do osiągnięcia naszych wspólnych celów. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Razem możemy stworzyć kulturę wsparcia i doskonałości. Lekcja 42. Wybór drukarki. Czy zauważyłeś, że drukarki atramentowe są zazwyczaj tańsze od swoich laserowych odpowiedników, ale wiążą się z nimi pewne kompromisy? Tak, to całkiem interesujące, że cena początkowa może być atrakcyjna, ale koszty długoterminowe mogą znacznie wzrosnąć. Dokładnie, choć drukarki atramentowe mogą na początku pozwolić zaoszczędzić pieniądze, to na przestrzeni czasu koszt wymiany tuszu może okazać się dość wysoki. Słyszałem też, że drukarki atramentowe są generalnie wolniejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o drukowanie dużych dokumentów. To prawda, jeśli musisz drukować dużo i szybko, drukarka laserowa może być bardziej wydajnym wyborem, mimo że początkowo wiąże się z wyższym kosztem. Ponadto drukarki laserowe często drukują wyraźniejszy tekst i lepiej nadają się do drukowania dużych ilości dokumentów. Jasne, chodzi o znalezienie równowagi między tym, czego potrzebujesz, a tym, co mieści się w Twoim budżecie na dłuższą metę. Czy zastanawiałeś się, do czego głównie będziesz używać swojej drukarki? To może pomóc w ustaleniu najlepszej opcji. Myślę, że będę go używał głównie do dokumentów i okazjonalnie zdjęć, więc może drukarka atramentowa nadal będzie dla mnie odpowiednia. Lekcja 43. Aktualizacja sprzedaży. A co ze sprzedażą? Czy ostatnio nastąpiły jakieś ulepszenia, o których powinniśmy wiedzieć? Tak, w zeszłym miesiącu odnotowaliśmy niewielki wzrost sprzedaży, co jest zdecydowanie pozytywnym sygnałem dla naszego zespołu. To świetnie słyszeć. Wygląda na to, że nasze ostatnie strategie marketingowe mogą zacząć przynosić efekty. Dokładnie. Wdrożenie tych ukierunkowanych kampanii naprawdę pomogło nam dotrzeć do szerszej publiczności. Myślę, że ważne jest również analizowanie, które produkty działają dobrze, abyśmy mogli skutecznie skupić nasze wysiłki. Zdecydowanie, zrozumienie naszych mocnych stron może pomóc nam podejmować świadome decyzje w przyszłości. Monitorujmy trendy i w razie potrzeby dostosujmy nasze strategie, aby utrzymać tę dynamikę. Zdecydowanie. Cała ocena zapewni, że pozostaniemy na właściwej drodze do osiągnięcia naszych celów. Jestem podekscytowany tym, jak będziemy mogli wykorzystać ten sukces w nadchodzących miesiącach. Lekcja 44. Wizyta w Muzeum Sztuki. Myślałem o odwiedzeniu lokalnego Muzeum Sztuki.
Naprawdę chcę to zrobić w ten weekend. Och, kocham sztukę. Mogę się przyłączyć? Słyszałem, że wystawy w tym sezonie są całkiem imponujące. Oczywiście, myślę, że byłoby wspaniałym doświadczeniem odkrywać sztukę razem i dzielić się naszymi myślami. Zdecydowanie. Jest coś wyjątkowego w omawianiu sztuki, gdy jest się nią otoczonym, pobudza kreatywność. Poza tym jestem ciekaw, czy podczas naszego pobytu będą tam organizowane jakieś nowe instalacje lub wydarzenia specjalne. To byłoby fantastyczne. Zawsze ekscytujące jest odkrywanie nowych artystów i stylów, które nas inspirują. Zaplanujmy, kiedy tam pójdziemy. Nie mogę się doczekać, aż zanurzę się w pięknie dzieł sztuki. Co powiecie na to, żebyśmy wcześniej zjedli lunch? Da nam to trochę czasu na pogawędkę o tym, co chcemy zobaczyć. Brzmi idealnie. Dobry posiłek i sztuka tworzą cudowny dzień. Lekcja 45. Nowe połączenia. To super! A co u ciebie? Skąd jesteś? Pochodzę z Nowego Jorku. To tętniące życiem miasto oferujące niezliczone możliwości. Nowy Jork. Zawsze chciałem go odwiedzić. Energia tam jest niezrównana. Naprawdę. Zawsze coś się dzieje, czy to sztuka, muzyka, czy festiwale jedzenia. Czym się pan zajmuje? Pracuję w marketingu i skupiam się na strategiach mediów społecznościowych dla różnych klientów. Brzmi ekscytująco. Media społecznościowe są teraz tak dynamiczną dziedziną, ciągle się zmieniającą i ewoluującą. Tak, to sprawia, że jestem ciągle czujny i lubię znajdować kreatywne sposoby na angażowanie odbiorców. Musi być satysfakcjonujące widzieć, jak twoje kampanie ożywają i znajdują oddźwięk wśród ludzi. Lekcja 46. Przeglądanie terminów. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mieli państwo czas, aby przejrzeć proponowane warunki i zasady, które omówiliśmy. Dzień dobry. Tak, przejrzałem je dokładnie i mam kilka pytań, które chciałbym wyjaśnić. To całkowicie zrozumiałe. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystko jest jasne, zanim przejdziemy dalej. Doceniam Twoją otwartość. Chcę się upewnić, że mamy takie same oczekiwania. Oczywiście, omówmy wszelkie twoje obawy, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby się nimi zająć. Jedną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, były terminy. Chcę potwierdzić, że są realistyczne w kontekście możliwości naszego zespołu. Mogę podać więcej szczegółów na temat naszego harmonogramu i tego, jak planujemy skutecznie zarządzać obciążeniem pracą. To by było pomocne. Wierzę, że dzięki jasnej komunikacji możemy pokonać wszelkie potencjalne wyzwania. Oczywiście, finalizujmy te szczegóły, abyśmy mogli płynnie iść naprzód. Lekcja 47. Widzowie wioślarscy. Fascynujące jest to, że widzowie regularnie obstawiają wyniki wyścigów jedynki, podobnie jak robią to dzisiaj w przypadku wyścigów konnych. Tak, emocje towarzyszące wyścigom przyciągają tłumy, a możliwość obstawiania zakładów dodaje dreszczyku emocji. Dokładnie. Oglądanie sportowców rywalizujących, a jednocześnie branie udziału w wyniku sprawia, że jest to bardziej angażujące. Zastanawiam się, jak narodziła się ta tradycja i co sprawia, że wioślarstwo jest tak popularnym sportem wśród osób Być obstawiających może to zakłady. zasługa umiejętności i strategii, które trzymają widzów w napięciu.
Atmosfera wśród wyślarzy sprzyja powstawaniu atmosfery wspólnoty podczas zawodów. Zdecydowanie. To niesamowite, jak sport potrafi łączyć ludzi i tworzyć trwałe wspomnienia. Zaplanujmy kiedyś wyjazd na wyścig. Przeżycie go na żywo byłoby ekscytujące. Jestem w pełni. Energia tłumu i intensywność rywalizacji byłyby niezapomniane. Lekcja 48. Korzystanie z komputera. Dla wielu osób komputer osobisty służy głównie do wykonywania obliczeń i przetwarzania tekstu. Tak, ciekawe jest, jak ważne stały się komputery w naszym codziennym życiu, zarówno do celów osobistych, jak i zawodowych. Dokładnie. Zrewolucjonizowali sposób, w jaki przetwarzamy dane i komunikujemy się skutecznie. Nieoceniona jest także wygoda, jaką daje możliwość tworzenia dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w domu. Niesamowite, jak technologia sprawiła, że zadania, które kiedyś zajmowały wiele godzin, stały się znacznie szybsze i bardziej wydajne. Zdecydowanie. Ponadto możliwość dostępu do informacji z dowolnego miejsca zmieniła sposób, w jaki się uczymy i pracujemy. Uważam, że ważne jest ciągłe dostosowywanie się do nowego oprogramowania i narzędzi, aby utrzymać się na czele postępów w erze cyfrowej. Oczywiście, nauka przez całe życie jest kluczowa, zwłaszcza że technologia wciąż ewoluuje. Nadal odkrywajmy nowe programy i aplikacje, które mogą zwiększyć naszą produktywność. Lekcja 49. Zakupy weekendowe. Planuję zakupy w ten weekend. Prawdopodobnie odwiedzę dom towarowy, żeby zobaczyć, co mają do zaoferowania. Brzmi jak dobry plan. Domy towarowe zazwyczaj mają szeroki wybór artykułów. Dokładnie. Wygodnie jest znaleźć wszystko, od ubrań po artykuły gospodarstwa domowego, w jednym miejscu. Poza tym często jest szansa na upolowanie dobrych ofert, zwłaszcza w weekendy. Tak, uwielbiam dreszczyk emocji towarzyszący polowaniu na okazję podczas przeglądania różnych działów. Zawsze miło jest znaleźć coś wyjątkowego w dobrej cenie. Dzięki temu zakupy stają się przyjemniejsze. Zgadzam się. Czy masz coś konkretnego na myśli, co chcesz kupić? Mam nadzieję znaleźć nowy strój na nadchodzące wydarzenie. Byłoby miło odświeżyć moją garderobę. To świetny pomysł. Wypatrujmy wyróżniających się elementów, kiedy już tam będziemy. Lekcja 50. Badanie marek. Rozumiem Cię. Ostatnio trochę poszperałem na temat drukarek, aby znaleźć najlepszą opcję dla moich potrzeb. To mądre. Jakaś konkretna marka, która ci się wyróżnia? Rozważałem kilka opcji, ale skłaniam się ku marce znanej z niezawodności i jakości. To ważne. Zawsze lepiej zainwestować w coś, co będzie trwałe i będzie dobrze działać przez długi czas. Dokładnie. Słyszałem dobre rzeczy o niektórych markach, szczególnie o ich obsłudze klienta i wsparciu. To również jest kluczowy czynnik. Dostęp do pomocy w razie potrzeby może mieć ogromne znaczenie. Rozważam również opcję gwarancji. Dobrze jest wiedzieć, że jesteś zabezpieczony na wypadek potencjalnych problemów. Zdecydowanie. Porównajmy nasze ustalenia i zobaczmy, czy możemy wspólnie zawęzić najlepsze wybory. Świetny pomysł. Myślę, że znajdziemy idealną drukarkę, która spełni wszystkie nasze wymagania.